Można by się zastanowić, czy gdy rodzi się zło, albo When Evil Lurks, to jest nowa jakość. Rzeczywiście, film nie jest ani z USA, ani nie jest to film azjatycki. Te dwa, powiedzmy, kraje, regiony najczęściej dostarczają nam straszaków i film jest argentyński. Można by się zastanowić, czy to rzeczywiście jest coś nowego, czy to jest coś pięknego, czy to jest coś, co stanie się teraz trendem. No, zobaczymy o tym, jak to będzie wyglądało. Pomówimy sobie o tym troszeczkę dzisiaj. Fabuła tylko w zarysie. Mamy gdzieś jakąś prowincję właśnie w Argentynie, no i okazuje się, że jest że jest jakiś facet, który jest opętany. No ale lokalny, że tak powiem, rząd całkowicie ma gdzieś to, co się z nim dzieje. No i postanawiają dwaj bracia i właściciel ziemski postanawiają go przenieść, wywieźć go gdzieś kilkaset kilometrów dalej, żeby rzeczywiście, dziękuję bardzo, wrzucimy go do rowu, to nie będzie nasza sprawa i jak się łatwo domyśleć, jeżeli coś może pójść źle, no to idzie źle. No i w tym momencie zaczyna się cała jazda, cała rozgrywka i film bardzo mnie zaintrygował, ponieważ nie jest on tak, może nie sztampowy, ale jest bardzo atypowy. To znaczy fabularnie ten film podstawowo, jak najbardziej podstawowo dokładnie widzimy, co tutaj się dzieje, ale sposób, w jaki ten film został zrobiony, jak potraktowany temat, bardzo mi się podoba, bo efektów specjalnych tak na dobrą sprawę nie ma w tym filmie. Tak nawet sobie patrzyłem, że podczas horroru Dead Meat Horror Awards ten film, właśnie podczas festiwalu, ten film został nominowany za najlepsze efekty praktyczne, najlepsze zabójstwo, reżyser i najlepszy film oryginalny. I za te wszystkie 4 kategorie otrzymał nagrody, bo rzeczywiście charakteryzacja w tym filmie naprawdę robi wrażenie. Jest bardzo ciekawa, jest bardzo interesująca i no co tu dużo mówić, film jest krwawy, bardzo, naprawdę, uwierz mi, stąd właśnie między innymi ten kolor czerwony, jak tutaj widzisz za mną, więc jeżeli filmy o opętaniu bardziej kojarzą ci się z zakonnicą, z takimi klimatami, no to rzeczywiście nie tędy droga, bo tutaj ten aspekt diaboliczny, jeżeli tak można powiedzieć, niekoniecznie jest aż tak bardzo na pierwszym planie. Oczywiście on jest, jak najbardziej się pojawia, on tutaj jest zaznaczony, ale akurat inaczej do tego podchodzimy, bo osoby, które mają styczność, że tak powiem, z tym Arielem, czy tam innym jakimś Persilem, rzeczywiście stają się złe, krótko mówiąc, i dzieją się bardzo, bardzo złe rzeczy i tak naprawdę nie ma znaczenia, kto ma kontakt z tym bytem, niech tak będzie, czy jest to zwierzę, czy jest to dziecko, czy jest to dorosły, zawsze jest hardkorowo i muszę powiedzieć, że w tej materii film się bardzo dobrze ogląda. Ja nie jestem oczywiście wielkim zwolennikiem takich filmów, gore, powiedzmy piłę obejrzę, ale niekoniecznie już coś więcej, a tutaj naprawdę są pewne sceny, które zastanawiamy się i mówię, o żeż ty w mordę, to tak też można? Można, okazuje się, że można. Są pewne aspekty ukazane, których byśmy się nie spodziewali w tejże materii, więc powiem tak, film, jeżeli chodzi o samo straszenie, może niekoniecznie, bardziej to na zasadzie bo na przykład okazało się, że ktoś tam, nie wiem, zjadł komuś rękę albo coś takiego. Więc rzeczywiście straszenia dużo nie ma, ale jest bardziej straszenie przez klimat, przez to, co widzimy. Dobrze wiesz, że ja bardzo często lubię filmy, zwłaszcza właśnie o duchach, o jakichś tam demonach, gdzie reżyser straszy tym, czego nie widzimy. Tutaj akurat wszystko naprawdę widzimy, jest pokazane od A do Z. Bardzo mi przykro, jeżeli akurat to nie jest twoja bajka, ale jeżeli jesteś osobą, która bardzo lubi, kiedy się dużo leje wody z syropem kukurydzianym, z barwnikiem, to jest rzeczywiście coś dla ciebie. To jest rzeczywiście dobra sprawa. Podoba mi się również ukazanie tej bestii, co tu dużo mówić, bo przybiera wiele postaci, jak już mówiłem wcześniej, bo mamy i zwierzęta, mamy młodych, starych, kobiety, mężczyzn, dzieci. Wyobraź sobie jakąkolwiek tak naprawdę, chyba nawet w pewnym momencie przybiera jakąś, może nie tyle postać, ale co jest przenoszone gdzieś przez ciuchy, czy przez jakąś bluzkę, czy spodnie, czy przez inny kawałek skarpetki. Okej. Będziesz oglądać film, to jak najbardziej sobie ogarniesz. W ogóle ten film dopiero teraz wchodzi do kin, a swoją światową premierę miał we wrześniu minionego roku, więc pewnie chyba w tym momencie jest dostępny
w aplikacji na platformie streamingowej Shudder, tak mi się wydaje, więc rzeczywiście możesz obejrzeć sobie tam pewnie przez VPN-a na Shudderze, a możesz też po prostu pójść do kina i zobaczysz. Film, jak już mówiłem wcześniej, jest innowacyjny. Innowacyjny w ten sposób, że mamy inne podejście do tematu. Inaczej twórcy stwierdzili, będziemy straszyć, niekoniecznie. W ogóle, co mnie zaskoczyło, to film, dokładnie niemalże tak samo jak Koszmar z ulicy Wiązów, jest oparty na faktach. Na faktach do pewnego momentu oczywiście, ponieważ tak powiedział reżyser. Podczas premierowych pytań i odpowiedzi Q&A podczas Fantastic Fest reżyser Damien Rugna powiedział, że pomysł na kiedy czai się zło, tak jest przetłumaczone, niech będzie, gdy rodzi się zło, powstał na podstawie serii wiadomości o pestycydach stosowanych w gospodarstwach rolnych w jego rodzinnej Argentynie, powodujący powszechne problemy zdrowotne. Czyli to, jak tutaj ten nasz, nie główny bohater, ale główny zły wygląda gnijący i tak dalej, no to teoretycznie jest zaczątkiem tegoż filmu. Sugeruje, że apatia korporacji w kwestii zdrowia pracowników oraz sposób, w jaki pojawił się w środku niczego, gdzie spekulantom i mieszkańcom wielkich miast, bo akcja się głównie dzieje właśnie w jakichś wioskach na obrzeżach, łatwo jest zignorować wpływ swoich wyborów, skłoniła go do zastanowienia się nad koncepcją czającego się zła, na swobodę rozprzestrzeniania się i tak dalej, i tak dalej. Więc gdzieś tam jakiś tam, wiesz, koncept pomysł jest. I powiem tak, ten film miał naprawdę wszystkie powody, wszystkie przesłanki ku temu, żeby być nowym klasykiem. Rzeczywiście, że mógł być kinem, które będzie nam podobało się i będziemy oglądali wiele razy, gdyby nie bohaterowie. Bo nasi dwaj główni bohaterowie, czyli dwaj bracia, no tak naprawdę mówiąc, to jak się zachowują, to jest powiedzieć, że to jest skrajna głupota, to mało powiedzieć, wiesz, rzeczywiście, bo istnieje coś takiego jak 7 zasad postępowania ze zgniłym i opętanym. Oczywiście za zgniłego i opętanego uchodzi, no wiadomo, ten Persil, Ariel, jak mu tam nazwali go w tymże filmie, i podejście do jego tematu jest takie, że jest 7 zasad, one są oczywiście wymawiane w filmie, też powiem. Po pierwsze, nie używaj światła elektrycznego, ponieważ rzucane przez nie cienie przyciągają złego, czyli krótko mówiąc, lampy uliczne, wiesz, światełka w telefonach, światło jadącego samochodu i tak dalej, to w ogóle nie może istnieć. Nawet jest taka fajna scena, jak właśnie jadą i autem i tam co chwilę tylko powiedzmy na sekundkę, dwie włączają światło, żeby widzieć, co się dzieje, ale ogólnie jadą po cienku. Trzymaj się z daleka od zwierząt. Trzymaj się z daleka od zwierząt, bo one po prostu bardzo łatwo to mogą podłapać. 2. Nie wyrządzaj tym zwierząt krzywdy. 3. Nie zbliżaj się do nich, bo nie wolno. 4. Nie używaj broni palnej, ponieważ jest to zakazane, gdyż wtedy może, że tak powiem, nasz zgniły i opętany przenieść się bardzo szybko. No i jak możesz się dobrze domyśleć, nasi bracia znają te zasady. No jeden z nich, ten właśnie główniejszy, niech tak będzie, Pedro, no okazuje się totalnym debilem. Naprawdę totalnym debilem, począwszy od tego, że nie zbliża się do zwierząt. Tak, zbliżamy się do zwierząt. Bo musi oczywiście tak być. Sam kontakt, który miał oczywiście też ze zgniłkiem, no więc wiesz, w ogóle nie wolno mieć żadnego kontaktu fizycznego, tutaj jest inaczej. Nie wyrządzaj zwierzętom krzywdy, no oczywiście akurat tutaj się zgadzam, również nie używa broni palnej, ale lecimy dalej. Tutaj mamy, nigdy nie wymawiaj imienia diaboła, bo to go jakoś tam powiedzmy przyzywa, oraz ostatnie, nie bój się śmierci. No i nasz główny bohater, scena finałowa, właśnie kiedy ma się wydarzyć bardzo wiele, no jak to dobrze wiadomo w scenie finałowej, nomen omen, no niech będzie. No i on w tym momencie taki błąd popełnia, ja nie będę mówił jaki, że zastanawiamy się, ale czemu, ale dlaczego, i jest beznadziejny, tak naprawdę jest beznadziejny. Tutaj nawet ktoś wynalazł, że są Uriel tak się nazywa nasz zgniłek. Tutaj ktoś nawet wynalazł, że to jest nawiązanie do Kaina i Abla, ponieważ zakończenie przypomina biblijną historię Kaina i Abla, w której Pedro robi to, co robi i jest skazany na chodzenie po ziemi ze śladem na czole. Tak było w Biblii ponoć. Więc rzeczywiście jakoś tak to jest zrobione. I
to sprawia te głupie zachowania, głupie wybory, bardzo źle poprowadzona fabuła względem naszych bohaterów, bo nawet mieliśmy tutaj Pedro, ale jego brat też w pewnym momencie, kiedy widzi zgniłka, to co on robi ze swoim autem, to jest po prostu, bardziej mi to przypomina kreskówkę, wiesz, jak strusia pędzi wiatra, niż jakiś sensowny straszak, który byśmy chcieli zobaczyć i którym byśmy rzeczywiście chcieli się gdzieś tam delektować, bo dobrze wiesz, że zacnych straszaków jak na lekarstwo jest i tak naprawdę ciężko, chyba pewnie łatwiej byłoby znaleźć dobry western, bo jest ich mniej, ale jak już powstają, to rzeczywiście muszą być dobre, bo tak to jest zrobione, a tak to strażaków mamy całe mnóstwo i wybór tego, co mają właśnie robić nasi główni bohaterowie, jak to się ma wszystko odbywać, no naprawdę nie, to co się dzieje, dobra, nie będę zdradzał tobie fabuły. W każdym razie film jest dobry, podoba mi się podejście do tematu, podoba mi się jego innowacyjność, zakończenie, nie to co się dzieje z Pedro, ale samo zakończenie rzeczywiście również mi się podoba, ale niestety czy to będzie nowy klasyk? Nie, to nie będzie nowy klasyk, to nie będzie film, który będziemy omawiali za rok, za dwa, będziemy sobie przypominali, o proszę bardzo, a pamiętasz jak w tym? No nie, niestety nie będzie tak. Czy może być kolejna część? To jest kino argentyńskie, a to naprawdę koprodukcja argentyńsko-amerykańska, więc teoretycznie, jeżeli w Ameryce ten film zarobi dosyć duże pieniądzury na całym świecie i oczywiście szefostwo studia powie, podobało nam się to, nawet tak sprawdzam, film nie zarobił zbyt wiele, bo zaledwie 1 743 000 dolarów, ale nie mam informacji o tym, jaki był budżet, ale domyślam się, że dużo niższy, więc krótko mówiąc, gdy rodzi się zło, właśnie w tym momencie wraz z pierwszą częścią, z jedyną częścią umarło. Nie ma, koniec, dziękuję bardzo, nie będzie więcej. Myślałem, że będzie ciekawiej, bo tak to jest czasami, że filmy właśnie gdzieś tam z Ameryki Południowej potrafią być tak nieoczywisty sposób bardzo ciekawe, bardzo intrygujące. Niekoniecznie tylko mówię o straszakach, ale ogólnie o produkcjach południowoamerykańskich. Tak jak już mówiłem wcześniej, jak Azjaci przyzwyczaili nas do tego, że jak już coś dostajemy od nich, no to już jest albo bardzo dobrze, albo dobrze. Potem oczywiście wiadomo, Hollywood musi zrobić własną wersję, bo Amerykanie nie będą czytali przecież napisów, więc rzeczywiście miałem taką nadzieję tym razem, ale niestety nowy klasyk nie. Film oczywiście polecam, warto obejrzeć. Jak chcesz znać moją ocenę, możesz sobie sprawdzić na Filmwebie, zobaczyć jak to się rzeczywiście, jaką dałem ocenę. Skoro polecam, to przynajmniej jest 6 na 10, bo wiadomo, że u mnie ocena w skali 10-stopniowej 1,5 to jest film, którego polecić nie mogę, 6-10 jak najbardziej oczywiście polecam, tylko gdyby nie ta głupota scenariuszowa, byłoby dużo lepiej, a tak to jest jak jest, a tu jest mnóstwo różnego rodzaju kultowych horrorów.